Cześć, dzisiaj sentymentalny, luźny odcinek bez scenariusza. Pogramy w gry, a konkretnie pogramy w gry z epoki komputerów 386 i 486. Na ten cel przygotowałem komputer 486 DX2 o taktowaniu 66 MHz. Taka dokokszona wersja z roku 92. Nie jest to materiał z prezentacji tego komputera, dlatego opowiem o jego parametrach w dużym skrócie, a dla niezainteresowanych zapraszam do kolejnego rozdziału. Jak wspomniałem, w komputerze mamy procesor 486 od Intela, DX2 o taktowaniu 66 MHz, 8 MB pamięci RAM w 8 1 MB modułach, pamięć typu FPM o czasie dostępu 60 nanosekund, dodatkowo bardzo ważna pamięć cache. Procesory w tamtym czasie nie miały pamięci cache wbudowanej i można było ją dołożyć na płycie głównej. Tutaj mamy 256 KB pamięci cache z czasem dostępu 15 nanosekund. Jest to duży boost w grach, szczególnie w grach typu Doom. Tam odczujemy największą różnicę. Najważniejszym i najdroższym elementem tego komputera jest karta dźwiękowa. Jest tutaj Sound Blaster Pro CT2600 ze słynnym układem Yamaha OPL3 plus karta graficzna na 32-bitowym złączu VL Bus. Jest to magistrala od firmy VESA, taki protoplasta PCI. Karta posiada 1 MB pamięci i jest na chipie Circus Logic 5428. Zaczynamy. Gry w większości mam już zainstalowane. Tutaj potwierdzą się informacje ze specyfikacji technicznej. Mamy 8 MB pamięci RAM, 1 MB dla karty graficznej i 256 KB pamięci cache L2. Zainstalowałem DOSa 6.2.2 plus kilka profili. Stare gry wymagają różnej konfiguracji pamięci, dlatego 1 i 2 to pamięć rozszerzona, trójka konwencjonalna. Dodatkowo doinstalowałem sterownik myszy z CD-ROMu i dla wygody działania Norton Commandera. Norton Commandera, którego prawdopodobnie każdy kojarzy z wyjątkowych wygaszaczy ekranu. Nim zaczniemy właściwą rozgrywkę, możemy szybko zajrzeć do ustawień. Ja zapamiętałem chyba najbardziej dwa. Gwiezdna Noc to taki właśnie początek wraz z premierą chyba drugiej odsłony Norton Commandera pojawił się ten wygaszacz ekranu. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to duże wrażenie robił na mnie wygaszacz z robakami. Ok, a teraz zaczynamy zabawę. Gry odpalam losowo. Nie jest to ranking najlepszych gier DOS ever. To moja subiektywna lista, prawdopodobnie mocno sentymentalna. Zaczniemy od klasyka, którego pominąć nie można, czyli pierwszego Prince of Persia z roku 89. Grę już skonfigurowałem z wykorzystaniem karty dźwiękowej Sound Blaster, chociaż pewnie większość z Was kojarzy tą grę bez karty dźwiękowej. Ja ją tak zapamiętałem. Bez karty dźwiękowej, czyli z wykorzystaniem wyłącznie PC speakera wbudowanego w komputer. Na razie odpalimy ją na pełnym wypasie, a później ewentualnie jeszcze na chwilę z wykorzystaniem PC speakera. Krótko o fabule rodem z Mario. Musimy uratować księżniczkę z rąk złego sułtana Jafara. Ta scena w komnacie robiła zawsze na mnie duże wrażenie.
Przypominam, że mamy rok 89. I tak księżniczka dostała ultimatum. Albo więc typa poślubi, albo zginie. Mamy więc 60 minut na uratowanie księżniczki. I zacznijmy. Musicie mi wybaczyć, prawdopodobnie będę głównie ginął. Wyszedłem już z wprawy. Gra wbrew pozorom nie była wcale liniowa. Mieliśmy różne możliwości na ukończenie poziomu. Dużo sekretów. Zwróćcie uwagę na płynność animacji. To w latach 90. rzadko występowało. Głównie mieliśmy wszystko bazujące na sprite'ach. Tutaj autor wykorzystał ciekawą technikę filmową. Z wykorzystaniem brata zgrał cały materiał na kasety VHS, po czym przeniósł to na grę, na kod gry. Tu chyba zaraz znajdziemy miecz. O, tu jest chyba jedno sekretne przejście. Chyba aktualnie nie ma sensu tam, ale spróbujmy. Jakaś mikstura. I tu potwierdza się właśnie. O! Pierwszy pojedynek mamy ze sobą. Tu potwierdza się właśnie nieliniowość rozgrywki. Mogliśmy wcześniej iść tą samą drogą. Wybrałem jednak inny wariant. I wracamy do początku. O, tu czeka nas jeszcze jeden pojedynek. I tym samym chyba ukończymy pierwszy poziom. Albo nie. Nie pamiętam, co tu trzeba było zrobić. A, okej. Dobra, a teraz jeszcze mała próbka gry w konfiguracji bez karty dźwiękowej, wyłącznie z PC speakerem. I posłuchajcie teraz.
Okej, idziemy dalej. Mimo iż fanem RTS-ów nie jestem i grać w nie za bardzo nie potrafię, Dune 2 zawsze mnie zachwycał. Jest to gra, która wyznaczyła standardy dla gatunku RTS-ów. Posiada bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową i doskonałą animację. Zresztą zobaczcie sami. Wydana w roku 92 przez firmę Westwood. The planet Arrakis, known as Dune. Land of sand. Home of the spice, melange. The spice controls the empire. Whoever controls Dune controls the spice. The Emperor has proposed a challenge to each of the houses. The house that produces the most spice will control Dune. There are no set territories and no rules of engagement. Vast armies have arrived. Now, 3 houses fight for control of Dune. The noble Atreides, Jeżeli Prince of Persia w roku 89 robił wrażenie, the to co można insidious powiedzieć o Dune 2 Ordos, 92? and the evil Harkonnen. Only one house will prevail. Your battle for Dune begins. Now. I zaczynamy. Gra to typowy RTS. Zaczyna się od wyboru frakcji. House Ordos. Naszym zadaniem jest klasycznie budowa własnej bazy, rozbudowa jednostek. Dlaczego Dune jest prekursorem gatunku? Chyba już widzicie. Po raz pierwszy mogliśmy tutaj z użyciem myszki kontrolować jednostki, budynki, zbierać surowce. Reporting. Mieliśmy szereg drzewek rozwoju. Acknowledged. Yes, sir. Reporting. Acknowledged. Warning, enemy unit approaching from the east. Affirmative. Reporting. A teraz gra, której przedstawiać nikomu raczej nie trzeba. Mowa o Doom 1 i Doom 2. To właściwie ta sama gra wydana analogicznie w roku 93 i 4 przez id Software, prekursor gatunku strzelanek pierwszoosobowych. Różnicy między jedynką i dwójką większych nie będzie. Większość uważa, że jedynka miała lepiej zaprojektowane mapy, dwójka natomiast dodaje kilku ciekawych antagonistów i słynną dwururkę. W moim sercu dwójka zapisała się mocniej, dlatego teraz w nią zagramy.
W latach 90. był to prawdziwy pożeracz zasobów komputera. Jeśli nie miałeś 486 DX2, najlepiej jeszcze z pamięcią cache L2 na płycie głównej, zapomnieć mogłeś o płynnej rozgrywce. Dla słabszych komputerów pośrednim rozwiązaniem była gra w mniejszym oknie i ograniczonymi efektami dźwiękowymi z wykorzystaniem wyłącznie PC Speakera. Głębszej fabuły tutaj nie znajdziemy. Wcielamy się w bezimiennego, kosmicznego Marines, który walczy z hordami demonów i nieumarłych. W odróżnieniu od poprzedniej gry stworzonej przez id Software, myślę tutaj o Wolfensteinie 3D, w którego również dzisiaj zagramy, Doom technologicznie miażdżył poprzednika. Grafiką, oświetleniem, projektem poziomów. Gra jest trudna. Jako dziecko grałem w to wyłącznie z kodami. Sprawdźmy słynne IDDQD oraz IDKFA, które pamiętam do dzisiaj. Elektrobody to polska gra platformowa z roku 1992. Zaznaczyła również swoją obecność na świecie. Słynne EB, jak zwykłem ją nazywać, wydane zostało przez studio Xland. Uważana jest za pierwszą profesjonalnie wydaną polską grę na komputerze.
Głównym bohaterem tego kolorowego, futurystycznego dzieła jest cyborg, pałający żądy zemsty na obcych. Opinie zagranicznych recenzentów były mieszane. Za granicą kariery gra wielkiej nie zrobiła. Doceniona została natomiast za świetne wydanie w dużym, ładnie zdobionym boksie. Teraz kolejna platformówka, którą być może znacie. Prehistoryk. Gra, w którą zagrywałem się godzinami. Bardzo kolorowa i trudna. Nie mieliśmy tutaj klasycznych zapisów, ale mogliśmy pomijać poziomy, wpisując odpowiedni kod, uzyskując go na końcu każdego z poziomów. Gra była bardzo trudna i nigdy nie udało mi się jej ukończyć. Ojej. Całe szczęście mieliśmy tutaj prostą formę autozapisu. Gry nie musieliśmy wznawiać każdorazowo od nowa. A teraz gra, która jest prawdziwym pokazem możliwości CD-ROMu ówczesnych komputerów. Mega Ray z roku 1993 to gra, która posiadała aż 20 minut pełnometrażowego wideo z fikcyjnym teleturniejem. Prerenderowane sceny w roku 1993 wyglądały imponująco, przyznajcie sami. Całość, jak widzicie, odczytywana jest z płyty. Na dysku mamy tylko kilka plików startowych. Ówczesne dyski twarde nie miały takich pojemności.
BWBT is proud to present the show that squashes reality like a bug. That's right, you better be ready to Mega Race. And here's your Mega host, Lance Bourne. New San, possibly the world's most sophisticated city, where only the loveliest people spend money in a fully sealed environment, protected from outside reality. I think you'll enjoy BWBT's incredibly expensive Uptown Speedway. Sit back and dream about the delights of an elegant nightlife, while the enforcer does high-speed battle with a very brutal gang they have down here. They call themselves the Vultures, and they're brought to you by BWBT in association with Bodywake, skincare for your automobile, because cars are people too. Akcja Mega Race rozgrywa się w odległej przyszłości. Gracz jest uczestnikiem fikcyjnego teleturnieju. Here in New San, you'll get to know the Vultures. Okej, przyspieszmy i przejdźmy do właściwej rozgrywki. It's time to select your Mega Race machine, Enforcer. Look at those. Musimy wybrać pojazd. From now on, you are on your own, Enforcer. And as I always say at this point in the show, have a nice day, baby. Naszym zadaniem było wygrywanie wyścigów na torze, plus możemy używać pocisków zamontowanych na samochodzie. Grę nazywano również strzelanką na szynach. Nie kontrolujemy tu bowiem pojazdu w pełni, możemy poruszać się wyłącznie na boki. Na koniec zrobię jeszcze szybki przegląd po pozostałych zainstalowanych grach. Mam tu m.in. Street Fightera 2, którą kojarzę głównie z Amigi. Niestety nie udało mi się zmusić jej do prawidłowego działania. Mamy muzykę, ale brak efektów dźwiękowych. W przeciwieństwie do Amigi nie musieliśmy już chociaż żonglować dyskietkami. Sterowanie na klawiaturze było beznadziejne. Zalecane było podłączenie pada. Nie pamiętam klawiszy. Okej, idziemy dalej.
Zgodnie z obietnicą włączę jeszcze na chwilę Wolfenstein 3D. Prawdziwy klasyk. Widać, jak duży postęp zrobił w ciągu roku Doom. Nigdy jej nie ukończyłem, nie miałem takiej potrzeby, ponieważ Doom sprawił, że gra stała się pod każdym względem praktycznie przestarzała. Jest biedna w zawartość, ma tylko 4 bronie i tylko jeden rodzaj amunicji. Doom jest lepszy od Wolfenstein pod każdym względem. Ok, poziom ukończony. Idziemy dalej. Na koniec może włączymy jeszcze IndyCar. IndyCar to poważny konkurent Formuły 1 Grand Prix. Charakteryzował się wspaniałą grafiką, ale również wysokimi wymaganiami. Do poprawnego działania, w miarę płynnego działania, producent rekomendował minimum 486, ale również karty graficzne na 32-bitowej magistrali VLB. Teoretycznie na gorszym sprzęcie gra mogła działać, o ile wyścigi w 15 fps mają sens. Dziękuję za uwagę, to na dzisiaj wszystko. Zapraszam do dzielenia się w komentarzach waszymi ulubionymi grami z ery DOS-a. Być może zrobię jeszcze jeden materiał z uwzględnieniem waszych gier. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam.